centrum Lublińca, u zbiegu ulic Świętego Mikołaja i Józefa Piłsudskiego, usytuowany jest kościół pod wezwaniem Świętego Mikołaja. Obecny kształt kościoła pochodzi z 1580 roku. Na przestrzeni lat kościół się zmieniał się jego wystrój. Kościół jest orientowany, czyli ołtarz skierowany jest na wschód. W południowej ścianie kościoła znajduje się obraz Matki Bożej Częstochowskiej. Upamiętnia on wydarzenie, kiedy to Matka Boża, opuszczając Częstochowę, znajdowała się przez jeden dzień w Lublińcu. Następnie trafiła za Głogówkiem do klasztoru dominikańskiego. Na chórze kościoła znajdują się 25-głosowe organy produkcji Szlag Umzon pochodzące z początku XX wieku. Organy te mają trakturę pneumatyczną. W kościele znajduje się kaplica Cellarych, obecnie nazywana kaplicą świętego Karola Boromeusza. Na suficie tej kaplicy zostało odkryte 10 medalionów, które pokazują życie świętego Karola Boromeusza. Znajdujemy się w salce, w której zostały zebrane tymczasowo wszystkie zabytki z naszej parafii, które udało się poznajdować w różnych miejscach. Na sam początek warto zwrócić uwagę na ornaty i szaty liturgiczne, które dość bogato zachowały się w naszej parafii. Tutaj jest ornat skrzypcowy, przeznaczony był do odprawiania mszy świętej. Nazywa się tak ze względu na kształt przypominający skrzypce. Najbardziej bogate w tych ornatach oczywiście były plecy, ze względu na to, że msza święta była odprawiana tyłem. Dalej dalmatyka, rzymska tak zwana, używana przez diakona w czasie mszy oraz ornat przejściowy z tak zwanego gotyckiego do ornatu skrzypcowego, ponieważ nie ma takich charakterystycznych wcięć jak ten ornat. Oprócz szat liturgicznych zachowały się też welony kielichowe, które w ten sposób zakładano na kielich przed odprawieniem mszy świętej i po mszy świętej. Jest także zabytkowy krzyż, który był zamontowany nad amboną. Mamy także feretron, który był niesiony w procesjach przez ludzi wiernych, a także elementy wystroju kościoła, dawne elementy ołtarzy, które zostały zlikwidowane. Coś dla miłośników zabytków techniki. Nasz kościół od 1904 roku był wpięty do sieci prądu elektrycznego. Na ulicy Stalmacha znajdowała się elektrownia prądu stałego. Tutaj jest z 1904 roku marmurowa rozdzielnica z bezpiecznikami oraz kawałek instalacji elektrycznej wykonanej na przewodzie miedzianym w oplocie bawełnianym. Jest także serce jednego z dzwonów, które zostały ukradzione w czasie II wojny światowej. Dalej można zobaczyć mocowanie dzwonu i ciężarek mechanizmu zegarowego, który ruszał się w wieży, napędzając mechanizm zegara. Zachowały się zgliszcza żerandola, który oświetlał nasz kościół, a także zachowała się lampa procesyjna. Oprócz tego jest wieczna lampka, która pochodzi z końca XIX wieku. Balaski nadgryzione zębem czasu, przy nich to ludzie przyjmowali komunię świętą. Na czas komunii świętej w czasie mszy świętej drzwi były zamykane, ludzie podchodzili, klękali, przyjmując Pana Jezusa. XVIII-wieczny obraz świętego Mikołaja pochodzi najprawdopodobniej ze szkoły Sebastianiego. On był do 1896 roku w naszym ołtarzu głównym, gdzie został zastąpiony przez cały nowy ołtarz główny i obecną figurę świętego Mikołaja oraz obraz pochodzący z 1705 roku Matki Bożej oraz jej Anioła Stróża. Jak w każdej parafii bardzo ważne były księgi parafialne. U nas jest Księga Chrztów z 1685 roku,
księga pogrzebowa z 1685 roku, spis parafian oraz XVII-wieczna kronika. Zachowały się w naszej parafii stuletnie sztandary, które świadczą o bogatym życiu parafialnym. Tutaj jest sztandar Kongregacji Mariańskiej Panien, tam sodalicji mężów, a tutaj sztandar Towarzystwa Młodzieży Katolickiej.